Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jak rozpoznać panikę, strach czy spokój na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A dzisiaj o godzinie 18 zapraszam na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi do wyczerpania wszystkich Waszych pytań. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Jak rozpoznać panikę, strach czy spokój na giełdzie? Drodzy Państwo, skoro ewidentnie zaczynamy czekać na wydarzenia z końcówki tego miesiąca, na początek września, czyli na dane z rynku pracy, ponieważ mamy dość spokojną sesję podczas dzisiejszego dnia na rynkach światowych, warto zwrócić uwagę i tak szerzej popatrzeć na rynki, żeby się dowiedzieć, na co należy patrzeć, żeby określić, jaki jest stan rynkowy, jakie są narzędzia, które pozwolą nam ocenić, co się wkrótce dzieje i zdiagnozować ten bieżący stan na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynku kapitałowym, na rynku giełdowym. Ale w pierwszej kolejności chciałem zwrócić uwagę na ten bardzo istotny czynnik, jakim jest coraz większa rozbieżność między zachowaniem gospodarki, liczonej w tym wypadku wskaźnikiem PMI dla sektora przemysłowego, a zachowaniem samej giełdy. Ta paszcza, to rozwarcie między faktycznym stanem gospodarki a tym, co wycenia rynek, jest coraz większe i warto być tego świadomym, że te dane, które w ostatnich dniach poznaliśmy, czyli wskaźniki PMI, jeszcze bardziej zaczęły sygnalizować nawrót spowolnienia gospodarczego, być może recesji w europejskiej, światowej gospodarce. Natomiast kiedy byliśmy ostatni raz na tych poziomach wskaźników, indeksy giełdowe były ewidentnie zdecydowanie niżej. 500, 600, 700 punktów niżej na indeksie Standard & Poor. Giełda papierów wartościowych w Warszawie była w okolicach 1500 punktów i widzimy teraz, że ta różnica, która jest obserwowana względem wskaźników makroekonomicznych a giełdą, oznacza, że któryś ważny rynek się myli. Albo mylą się indeksy giełdowe, albo też mylą się wskaźniki makroekonomiczne. No i więc w następnych dniach, w następnych godzinach, w następnych tygodniach i miesiącach będziemy szukać odpowiedzi na to właśnie pytanie, co się myli, czy dane makroekonomiczne, czy rynki finansowe. Teoretycznie giełda dyskontuje to, co się wydarzy w gospodarce za 6 do 9 miesięcy. No, skoro indeksy giełdowe nie chcą spadać, więc ewidentnie mamy teraz sygnał, że raczej ten optymistyczny scenariusz jest rozgrywany przez rynki finansowe. Natomiast gdyby się okazało, że jednak ten początek spadków, że ten spadek, który rozpoczął się w sierpniu, przeistacza się w coś więcej, to w takiej sytuacji można by założyć, że też giełda papierów wartościowych w tym wypadku zaczyna nadganiać wskazania, które płyną ze sfery makroekonomicznej. No i naprawdę w kolejnych tygodniach, w kolejnych dniach i miesiącach będziemy sobie odpowiadać na pytanie, kto się myli, czy dane makroekonomiczne, czy też te wskazania płynące z rynków kapitałowych, przede wszystkim giełd papierów wartościowych. I na tym wykresie jeszcze raz chciałem go przypomnieć. Widzimy także, że generalnie indeksy giełdowe zachowują się bardzo spójnie z tym, jak zachowuje się wskaźnik PMI, bardzo ładnie obrazują, w którą stronę podążą. Ten wykres jest jeszcze szczególny, ponieważ pokazuje nam spółki cykliczne i defensywne i jak łatwo zrozumieć w sytuacji, kiedy ten wskaźnik spada, rynek nastawia się, że lepiej będą performować spółki defensywne, czyli rynek nastawia się na to, że będą raczej spadki indeksów giełdowych i pogorszenie koniunktury wynikającej z zachowania wskaźników PMI. Dlatego też zacząłem ten materiał od tego, żeby zrozumieć, co się dzieje, jaki jest duży wpływ wskaźników makroekonomicznych na to, co się dzieje na rynkach finansowych, zwłaszcza na giełdzie, oraz na tą szczególną aberrację, czyli to, że mamy dużą rozbieżność obecnie w zachowaniu wskaźników giełdowych, jak one wyceniają przyszłość,
a samych wskaźników makroekonomicznych. I naprawdę będziemy szukać sobie odpowiedzi na pytanie, kto się myli, dlatego też podwyższona zmienność jest bardzo prawdopodobna w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w końcówce tego roku. Natomiast na chwilę obecną widzimy, że indeks Standard & Poor's stara się dalej rosnąć. Przed nami test pierwszej linii trendu spadkowego, takiej miesięcznej linii trendu spadkowego i od jej pokonania będzie uzależnione to, czy tendencja wzrostowa przekształci się w nawrót do tendencji wzrostowej. Natomiast warto moim zdaniem w tym wypadku posługiwać się także zachowaniem indeksu DAX, który, jak widzimy, zaczyna już atakować, zaczyna nawet naruszać maksima, które parę dni temu były utworzone. Natomiast indeks Standard & Poor's cały czas jest oddalony od tych poziomów. No i to pokazuje także, że pewnego rodzaju słabość amerykańskich spółek jest widoczna, a relatywna siła europejskich zaczyna być dość dobrze widoczna. I moim zdaniem, posługując się maksimami sprzed paru dni na indeksach w Europie i na giełdach w Stanach Zjednoczonych, zobaczymy, gdzie teraz płynie siła i ten kapitał, który będzie szukał stopy zwrotu. Inny rynek, ważny indeks giełdowy, który moim zdaniem ma potencjał ku temu, żeby wygenerować następny mocny impuls, to jest rynek w Japonii. Ze względu na to, że w ostatnich miesiącach była bardzo silna korelacja między zachowaniem tego indeksu Nikkei a osłabianiem jena japońskiego. Więc teraz, kiedy mamy nowe maksima tendencji wzrostowej, fali wzrostowej na parze dolar do jena, więc w naturalny sposób rynek sobie zadaje pytanie, czy indeks Nikkei czasem wkrótce nie wróci do tendencji wzrostowej. A jak wiemy, w średnim terminie mamy teraz budowę formacji, która przypomina formację flagi, takiego parumiesięcznego kanału spadkowego, więc w naturalny sposób można oczekiwać wybicia górą, ruchu dalej w górę. Więc jeżeli faktem jest to, że to powiązanie jena japońskiego, jego słabości, coraz większej słabości z indeksami giełdowymi będzie miało miejsce, więc dalszy wzrost, dalsze osłabienie jena japońskiego będzie w naturalny sposób sprzyjało temu, żeby na fali globalnego zachowania popytu na ryzyko indeksy giełdowe spróbowały wybić się dalej i kontynuować tą bardzo dynamiczną falę wzrostową, którą obserwowaliśmy we wcześniejszych miesiącach. Dlatego też warto moim zdaniem bardzo ściśle monitorować ten indeks azjatycki, który jest bardzo, ale to bardzo istotny. No i teraz już przejdźmy do odpowiedzi na pytanie, jak rozpoznać panikę, strach czy spokój na giełdzie. No inwestorzy mają takie narzędzie, jest nim wskaźnik VIX. I na tym wykresie widzimy troszeczkę zmodyfikowany ten wskaźnik, ponieważ on pokazuje nam spread między różnymi seriami tego instrumentu pochodnego. No i w tym wypadku widzimy strefy na wykresie bardzo ładnie zarysowane, gdzie rynek jest w fazie spokoju. Jak widzimy, to teraz dokładnie jesteśmy w momencie, kiedy rynek czuje spokój, nie czuje żadnych lęków. Natomiast widzimy także sferę strachu i sferę paniki. I na przestrzeni ostatnich miesięcy widzimy, jak zachowały się indeksy giełdowe. No i na tym wykresie widzimy kiedy docieraliśmy do strefy strachu, kiedy strefy paniki i myślę, że w przyszłości jeszcze nie raz będziemy docierać do tych poziomów, więc warto być świadomym, że są narzędzia na rynku, które pozwalają nam ocenić, czy mamy spokój, czy mamy strach, a być może już nawet taką panikę na giełdach, co moim zdaniem warto w takiej sytuacji wykorzystywać do tego, żeby spróbować, żeby to wydarzenie wykorzystać na naszą korzyść, żeby po prostu nasz portfel osiągał dodatnie fantastyczne, dobre stopy zwrotu. Więc naprawdę warto zwrócić uwagę na to, jak rozpoznać panikę, strach czy spokój na giełdach. I w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Cały czas niezwykle interesujący materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę ten materiał warto poznać. Przypominam, on jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, jak i także inne ciekawe materiały. To wszystko jest w opisie i w komentarzu tam na dole. Zachęcam do tych materiałów każdego. I teraz, kiedy już mamy zdiagnozowaną sytuację na rynkach finansowych, warto także brać pod uwagę czynniki, które wpływają na zachowanie indeksów giełdowych.
Patrzymy na zachowanie amerykańskich obligacji, moim zdaniem w pierwszej kolejności teraz, kiedy rynek zastanawia się, czy będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, czy będą dalsze podwyżki, jak inwestorzy zakładają, co się może stać z perspektywami inflacyjnymi. Jeżeli rentowności dalej pójdą w górę, będzie to oznaczało, że rynek wymusza dalsze podwyżki stóp procentowych albo boi się inflacji. Dlatego też to, co się wydarzy wkrótce, czyli reakcja rynku długu na amerykańskie dane z rynku pracy, które poznamy już wkrótce, także będzie jednym z tych czynników, który pozwoli nam ocenić i obstawić pewien scenariusz na wrzesień. Więc na razie jesteśmy dokładnie na poziomach maksymalnych z października poprzedniego roku i jak pamiętamy, wtedy indeks Standard & Poor's był w rejonie 3600 punktów. Teraz, kiedy jesteśmy cały czas w rejonie 4,25 na rentowności, indeks Standard & Poor's jest w rejonie 4400 punktów, więc widać, jaka jest duża teraz rozbieżność przez te 10 miesięcy, jak bardzo inwestorzy na giełdzie przyzwyczaili się do tego, że rynkowa stopa procentowa wynosi już grubo powyżej 4%. Drugi rynek to amerykański dolar. Z powodu tego, że jesteśmy w ważnym miejscu, średnioterminowym, nawet długoterminowym, 1,0770, 1,08. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia krocząca, ważna, plus dolne ograniczenie paromiesięcznego kanału wzrostowego. Inwestorzy także tutaj ewidentnie czekają. O dolar-jenie już mówiłem, nowa tendencja, nowe szczyty tendencji wzrostowej stają się faktem. No i na fali oczywiście obserwowania rentowności amerykańskich obligacji samego dolara patrzymy także na zachowanie ceny złota. I w tym wypadku wygląda na to, że rynek próbuje zanegować te wcześniejsze próby wzrostowe i te pierwsze zniesienie Fibonacciego zaczyna działać, ale przypominam, do czasu utrzymania nad poziomem $1900 raczej scenariusze prowzrostowe są faworyzowane niż prospadkowe. Natomiast dla stałych indeksów giełdowych zdecydowanie ważniejsze jest zachowanie ceny miedzi. I dopiero tutaj, gdyby się okazało, że pierwsze wsparcia, rejon $8200 są przebijane, no to w takiej sytuacji te nastroje się pogorszą znowu na te negatywne dla ryzyka i wtedy te wskaźniki strachu znowu mogą zacząć rosnąć i będziemy się wtedy temu przyglądać. Powrót nad poziom $80 na ropie naftowej raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Zobaczymy, czy te powiązanie, które Bloomberg w ostatnich materiałach wynotował i na które sygnalizuje patrzeć, czyli krótkoterminowe powiązanie zachowania ropy naftowej z indeksami giełdowymi. Zobaczymy, czy ten powrót zachęca do scenariuszy prowzrostowych także podczas dzisiejszej sesji na Wall Street. Patrzmy także, co się będzie działo na gazie ziemnym, ponieważ wygląda na to, że ostateczny kształt porozumienia ze związkami zawodowymi w australijskich przedsiębiorstwach związanych z gazem ziemnym będą zawarte dopiero za parę dni na początku września. I na tym wykresie widzimy mapę, skąd Australia eksportuje gaz. To jest bardzo ważne i coraz ważniejsze dla Europy. I warto także z ciekawostek zobaczyć, jak spadają teraz rezerwy walutowe Arabii Saudyjskiej. Stają się one najniższe od 2010 roku. Tego rodzaju ciekawostki warto mieć w tyle głowy. I na koniec rynek związany z Bitcoinem. Rynki zagraniczne, Bitcoin, gdzie także wygląda na to, że nic nowego się nie dzieje. Czekamy po prostu na jakieś wybicie, na jakiś nowy impuls. Dlatego też żadnych nowych wskazań płynących z kryptowalut nie ma. I podsumowując to wszystko, warto także patrzeć na zachowanie polskich aktywów, ze względu na to, że one dość dobrze obrazują nastawienie rynku na kupowanie ryzyka bądź też sprzedawanie. Pamiętamy o ścisłym powiązaniu amerykańskiego dolara z zachowaniem krajowego złotego, więc do czasu prawdopodobnie poznania tych danych z rynku pracy niewiele się wydarzy na eurodolarze, więc niewiele się wydarzy także na rynku złotego. Polskie obligacje także się konsolidują, natomiast próbę wzrostowego odbicia widać na giełdzie papierów wartościowych i myślę, że oddalenie od poziomu 2000 punktów sygnalizuje, że ten popyt na ryzyko próbuje wykorzystać ten spadek do akumulacji akcji, a na następnym wykresie, już tym ostatecznym, widzimy, jakie jest naprawdę ścisłe powiązanie zachowania euro, dolara, głównej pary świata, z warszawskim indeksem WIG20 oraz
z zachowaniem indeksów giełdowych rynków emerging markets i w tym wypadku widzimy rosnącą relatywną siłę warszawskiego parkietu w ostatnich miesiącach na tle tego, jak zachowują się rynki emerging markets, którym przewodzi oczywiście słabość chińskiego parkietu. Ten decoupling zaczyna być widoczny także na rynkach emerging markets, ale warszawski parkiet jest tego beneficjentem. Ten wykres jednoznacznie to pokazuje i powinniśmy się z tego cieszyć. Plus wniosek, jeżeli po tych danych, które poznamy w następnych dniach z rynku pracy okaże się, że euro-dolar wraca do tendencji wzrostowej, to jest bardzo prawdopodobne, że i warszawski parkiet, czyli indeks WIG20 wróci do wzrostu, a wtedy się okaże, że naprawdę cały spadek z początku sierpnia był tylko ruchem powrotnym do najbliższego wsparcia 1975-2000 punktów i wygląda na to, że to już jest scenariusz bazowy, że to jest scenariusz, który jest najbardziej prawdopodobny, no i wygląda na to, że będzie on realizowany, ponieważ tam popyt ewidentnie atakuje, co widać dzisiaj także na indeksach w Warszawie. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o myśle łowcy, który mówi nam, jak myślą i zachowują się profesjonalni traderzy. Ten materiał warto znać. Przypominam, wszystkie materiały, także i ten podlinkowany jest tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam także dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Do zobaczenia, stopy zwrotu, trzymajcie się, cześć!